Hej, cześć i czołem! Spotykamy się ponownie na placu pod Ikeą, żeby przekazać Wam odrobinę wiedzy, którą udało mi się pozyskać przez ostatnie 2 lata treningów. I tutaj bardzo serdeczne podziękowania dla trenerów, wszystkich, którzy kładli nacisk na to, żebym robił to dobrze. Ale dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło mitycznego zejścia na kolano. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Pamiętajcie też, że wszystko, co robicie na własną odpowiedzialność. Ja jestem tylko osobą, która opowiada Wam historię, jak u mnie ten proces przebiegał. Wśród motocyklistów panuje taki mit, że jak ktoś umie latać na kole albo schodzi na kolano, to ogarnia motocykl najlepiej jak się da i dlatego bardzo wielu motocyklistów bardzo szybko, a nawet czasami za szybko chce sięgać po te umiejętności. I chciałem Wam powiedzieć o moim doświadczeniu, w wyniku którego ja również w tej pogoni, w tym pościgu za zejściem na kolano jakby zacząłem ćwiczenia i już po 2 latach zaprowadziły mnie one w punkt, w którym jakoś tam to idzie, ale nadal jest to jeszcze, powiedzmy, nieinstynktowne i nie każdy zakręt dla mnie jest wykonywalny na kolanie. I teraz uwaga, będzie kilka tutaj obrazoburczych treści. Pierwsza, najważniejsza. Zejście na kolano nie jest definicją umiejętności jazdy motocyklem i większość zakrętów można pokonać bez kolana. Powiem więcej, znam ludzi, którzy pokonują zakręty nie schodząc na kolano szybciej ode mnie i nawet jeżdżą na czas i niektórzy z nich nawet mają licencję zawodniczą, a niektórzy z nich potrafią być nawet trenerami i oni to kolano specjalnie chowają po to, żeby motocykl jeszcze bardziej mógł się pochylić i żeby ten zakręt móc pokonać jeszcze szybciej. Dlatego pogoń za tym kolanem dla tych wszystkich, którzy chcą być szybsi albo chcą jeździć płynnie, no nie jest niezbędne. Można spokojnie jeździć motocyklem bez tej umiejętności. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, jest fakt, że żeby to kolano się wydarzyło, dobrze by było przejść proces edukacyjny, a nie próbować tego robić za wszelką cenę za pierwszym razem na dowolnym motocyklu, który spotkacie. Moja przygoda z kolanem rozpoczęła się od właściwie zakupu Hypermotarda, gdzie motocykl, który ma pełne zawieszenie Ollinsa, jest motocyklem, który w zarysie wygląda trochę jak supermoto. Dla mnie był motocyklem, w którym upatrywałem motocykl treningowy. Okazało się to o tyle błędne, że Ducati Hypermotard jako motocykl ma kanapę na wysokości 90 cm i nie jest to żart, dosłownie 90 cm, czyli jest cholernie daleko do ziemi i pomimo tego, że matka natura wyposażyła mnie jak pająka głównie w kończyny, a organizm jest w zaniku, to sięgnięcie kolanem do ziemi jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż sięgnięcie z motocykla, którego kanapa oscyluje w okolicach 80 cm i to jest przerażająco duża różnica. I poszedłem oczywiście do trenera, no bo to nie idzie samo z siebie i nie da się tego... Znaczy pewnie są ludzie, którzy potrafią zejść na kolano instynktownie i jak ktoś ma te 10% talentu, to pewnie to ogarnia. I zejście na kolano w moim przypadku zaczęło się od wizyty na placu manewrowym i spotkaniu z trenerem i zakomunikowaniu mu: szanowny panie trenerze, to ja bym chciał się teraz uczyć na kolanie jeździć. No i trener zamrugał oczkami, patrzył na mnie, uśmiechnął się i powiedział: dobrze, nie ma najmniejszego problemu. I pytanie właśnie o zwieracze i o tam psychikę i o taki wywiad środowiskowy, bo też dobrze by było, żebyście mieli jakiekolwiek doświadczenie z motocyklami. I do brzegu Krzysztof. Początek dla mnie jazdy na kolanie to było przełamanie bariery pochylenia się, ponieważ nasz mózg jest tak skonstruowany, że kiedy nasz organizm przechyla się nadmiernie, i o ile dobrze pamiętam, jest to w okolicach 35 stopni, to włącza się tryb ratujmy się, bo właśnie będziemy się przewracać i nie idźmy w tą stronę, czy tam w tę stronę dla tych, którzy są semantycznie bardziej usprawnieni i język dla nich ma znaczenie. Żeby tę barierę pokonać, pierwszym motocyklem, na którym dotknąłem nogą, właśnie kolanem, ale to nie na początku, to nie był pierwszy kontakt, to był pitbike. Pitbike ze względu na swoją miniaturową kubaturę ma tak niewielką, wręcz bym powiedział lekko śmieszną pozycję, bo trzeba schować kolana pod kierownicę i tak naprawdę te kolana w moim przypadku już oscylują w okolicy nawierzchni. Pochylenie się daje dużo szybszy efekt.
I potem było przejście na większego pita i tak naprawdę były 3 pity po drodze. I za każdym razem odnosiliśmy sukces. W sensie to nie było tak, że to było instynktownie i za każdym razem hop siup, tylko trzeba było trochę pojeździć. I po tych pitach drugiego dnia udało mi się zrobić kolano na hypermotardzie, co było okupione ogromnym stresem. I tak naprawdę, kiedy to się już udało i odfajkowałem w moim bucket liście, że schodzę na kolano hypermotardem czy tam motocyklem, nie chciałem tak naprawdę do tego wracać. W sensie było to dla mnie takie spoko, fajnie, że wyszło, ale nie jest to mi do niczego potrzebne, mamy to, jedźmy dalej. Moja edukacja motocyklowa następnie podążała w kierunku płynnej jazdy. No i pojawiali się kolejni trenerzy, pojawiały się kolejne motocykle i objawieniem dla mnie, oczywiście były też treningi na pitbajkach, gdzie frustracją dla mnie było to, że wszystkim te kolana wychodzą, a ja jestem jakaś sierota i to nie idzie i mam jakąś wewnętrzną blokadę i mój organizm tego nie chce. I błędy, które popełniałem i błędy, o których Wam opowiem w dalszej części filmu, mocno mnie ograniczały i mam nadzieję, że moja droga, którą tutaj Wam opowiadam, będzie dla Was jakąś formą edukacji, która pozwoli Wam te błędy ominąć lub przejść dalej, bo na tym etapie mogą pojawić się pewne blokady, tak jak u mnie i u paru znajomych, gdzie po prostu kolano nie idzie i już. I po prostu trzeba przejechać 100 godzin albo 100 zakrętów. Ważne, żeby nie próbować tego robić na drodze publicznej, tylko w bezpiecznych warunkach, na placu manewrowym, kręcąc 8 czy kółeczko, kolano jak najbardziej da się zrobić. Dobrze, dobrze, Krzysztof. Objawieniem dla mnie był ten oto wspaniały, piękny motocykl, który zakupiliśmy razem z Żyrafą w celach edukacyjnych, właśnie po to, żeby nie bać się wywrócić. Niestety nie da się nie kochać motocykli i pierwszym motocyklem, który miał być do przewracania, był Gladius, ale jakoś nie mogliśmy go przewrócić, bo nam serce na to nie pozwalało. Jak do tej pory Hondziawa też dotyka asfaltu głównie gumowymi częściami, więc jest statystyka zachowana w właściwy sposób. Natomiast ze względu na jej masę, wysokość, skręt, to jak ona się zachowuje, geometrię, pozycję jaką na niej mamy, bo o pozycji też warto wspomnieć, bo ona jest kluczowa w momencie, kiedy chcemy schodzić na kolano, to ten motocykl jest wręcz przydatny w procesie edukacyjnym. No i jak się wywróci, to powiedzmy, że szkoda jest też odrobinę mniejsza. Żeby to kolano mogło wychodzić, trzeba zacząć od tego, żeby przyjąć właściwą pozycję. I na razie kilka słów teorii. Dla tych, którzy oglądają nasze filmy, my jesteśmy orędownikami tego, żeby trzymać stopy na podbiciu, na podnóżkach. Oczywiście, jeżeli planujecie albo będziecie mieli jakieś hamowanie w zakręcie, to może się okazać, że prawa stopa będzie wędrowała do tego hamulca, natomiast idea jest taka, żeby w pochyleniu hamować jak najmniej i najbardziej hamować, kiedy pozycja jest wyprostowana. Drugą ważną rzeczą, na którą ja miałem bardzo dużo blokad i mam je do tej pory, to wzrok, praca wzrokiem. Nasze ciało i nasz mózg też jest tak skonstruowany, że jeżeli spojrzymy w przestrzeń, w której planujemy się znaleźć za chwilę, to reszta ciała będzie podążała w tą stronę. Jeżeli nasz wzrok będzie nieskoncentrowany i będziemy tym wzrokiem uciekać, szukać w zakręcie jakichś punktów, albo ten pachołek, który sobie ustawiliśmy, będzie nas przyciągał i będziemy na niego patrzeć, kiedy on jest blisko, to też nic z tego nie będzie i dla niektórych, takich jak dla mnie, jest to technika, jest to ta praca wzrokiem, jest dla mnie taką dosyć trudną sprawą i jakby cały czas się jej uczę. Potem musimy się też skupić na pozycji ciała. Bardzo ważne jest to, żeby nasza masa nie dotykała za bardzo kierownicy, czyli żeby wpływ naszego ciała na kierownicę był możliwie jak najmniejszy. Oczywiście musimy spowodować, że motocykl pochyli się do zakrętu i musimy pracować również kierownicą, żeby ten zakręt przebiegał zgodnie z naszym planem, ale nie możemy na kierownicę naciskać. Każdy nacisk na kierownicę zwiększony może wywoływać to, że motocykl nie będzie chciał jechać tam, gdzie chcemy, więc chwyt nogami, trzymanie motocykla nogami jest bardzo ważne. No i tutaj ktoś powie, że jak trzymanie nogami, skoro my wchodzimy na kolano. No i tu jest pewien paradoks, bo w cudzysłowiu zakotwiczenie się nogą, która zostaje na górze, będzie zmieniało trochę pozycję tej stopy i będziemy potrzebowali mieć miejsce na motocyklu, które zapewni nam dosyć mocny chwyt nogą. I tak naprawdę nasza masa, która będzie na motocyklu, będzie zaparta o zbiornik, chyba że macie hypermotarda, to tam zbiornik jest płaski, albo macie jakiś inny motocykl, którego geometria jest inna, a nasze ciało zupełnie swobodnie powinno lewitować górną częścią ciała nad kierownicą i wtedy możemy, jak już to opanujemy, to możemy się zastanawiać nad następnym etapem. W moim przypadku to był plac manewrowy i złączenie obu nóg,
trzymanie motocykla i odblokowanie góry ciała. Bardzo często spotykam się z tym, że jak ktoś chce zejść na kolano, to jak najniżej schodzi kolanem, a ciało zostaje nad kierownicą i mam taką pozycję zdziwioną, że dupka zjeżdża, a głowa zostaje. No i niestety będziemy wywierać zły nacisk, będziemy mieli zły dotyk, będzie to powodowało mocną destabilizację motocykla, a my będziemy wisieć na kierownicy, no bo ta pozycja jest niezręczna. Więc bardzo ważne jest odblokowanie górnej części ciała. Po kolei, krok po kroku. Jakie są najważniejsze etapy w tym, jak przygotować się do zejścia na kolano? Po pierwsze, trzeba mieć sprawny motocykl, który dodatkowo będzie miał geometrię, która trochę sprzyja temu zejściu na kolano i musicie się na nim czuć pewnie. Musi mieć sprawny układ hamulcowy, musi mieć dobre opony, które nie są dziurawe ani łyse i dobrze by było, gdyby miał gripy na zbiorniku, wtedy będzie nam troszeczkę łatwiej. Drugą bardzo ważną rzeczą w przygotowaniach jest posiadanie stroju motocyklowego, który zapewni nam bezpieczeństwo. Nie musi to być jednoczęściowy kombinezon. Oczywiście jedynka daje tą gwarancję, że ona się nie otworzy w momencie gleby, to się nie rozłączy się góra z dołem. I konstrukcja jednoczęściowego kombinezonu wbrew pozorom daje częściej możliwość rozszerzenia nóg bardzo, ponieważ konstrukcja w pasie nie ograniczona jest żadnymi szwami, które się nie rozciągają. A tutaj możemy pracować sobie, jak ktoś umie szpagat, to sobie zrobi szpagat. Dobrze by było, żeby były jakieś slidery, bo jak nie daj Boże nam to kolano wyjdzie, to sobie porwiemy gacie, a slider jest po to, żeby jakby zabezpieczał nas przed tym. I jeśli chodzi o umiejscowienie slidera, to też niektóre kombinezony mają go bardziej z przodu, niektóre bardziej z boku. Jak przy pierwszym dotknięciu kolanem zauważycie po sliderze, jak on jest ułożony i w którą stronę trzeba go przemieścić, więc niech to pierwsze liźnięcie nogą będzie delikatne, nie starajcie się za wszelką cenę. I pozycja. Klucz i najważniejsza rzecz, jaka jest w zejściu na kolano. Jeśli chodzi o pozycję, to moja droga zejścia na kolano była następująca. Nie byłem w stanie od razu tego kolana upuścić. Zawsze mi wychodziła ta pozycja zdziwiona, bo miałem zablokowaną górę. Trzeba odblokować obręcz barkową, górną część ciała. Trzeba trzymać motocykl nogami, nie myśleć na początku o kolanie. Ono jest jakby efektem pracy wieloetapowej i ono na samym końcu samo wychodzi i nie trzeba się na tym skupiać. Górna część ciała powinna jak najbardziej zbliżać się do lusterek, jeżeli jeszcze je macie, albo zbliżać się tak, żebyście chcieli pocałować swoją rękę, jak to mówi Hermes, pozdrawiam. Więc pochylamy górną część ciała. Na razie zostawiamy cały układ w tym, żebyśmy się oswajali z tym, że nasza głowa będzie troszeczkę bliżej ziemi, nasze ręce będą ugięte i nie możemy łokciami zapierać się o ciało, tylko musimy łokcie unosić do góry. I tu bardzo ważna uwaga, bo zauważycie różnicę pomiędzy prawymi a lewymi zakrętami. Prawdopodobnie wielu z Was już zauważa, że prawe zakręty są trudniejsze, a lewe są łatwiejsze. Co mi pomogło w zrozumieniu tego, to jest chwyt kierownicy. Prawa ręka musi zawiadować jeszcze manetką gazu i w związku z tym, jeżeli będę trzymał gaz w ten sposób, czyli równolegle do manetki, właściwie prostopadle do manetki, przepraszam, to nie jestem w stanie już zgiąć ręki i otworzyć tego łokcia. Muszę obrócić rękę, tak żeby ten chwyt był trochę tak jak śrubokręt i wtedy ten łokieć mi się też łatwiej otwiera, bo kiedy trzymam rękę w ten sposób, to łokieć mi zostaje przy ciele i całkowicie blokuje pozycję, nie jestem w stanie się pochylić w prawo. Zacznijcie od lewych, one są prostsze, jak zrozumiecie, co się dzieje z Waszą ręką w lewym zakręcie. Polecam też filmowanie się, bo wtedy łatwiej do tego jakby dojść i jestem też zwolennikiem tego, żeby zdjąć palce z klameczek, ponieważ chwyt wtedy też staje się pewniejszy, a jeżeli już ustalicie sobie trajektorię przelotu i będziecie mieli stabilną prędkość, będziecie to robić z głową, spokojnie, w bezpiecznych warunkach, nie będziecie potrzebowali używać ani sprzęgła, ani hamulca. Chodzi o to, żeby robić to maksymalnie płynnie. Etap drugi. Kiedy już ogarniecie to, że możecie robić kółka lub ósemki w bardzo stabilny sposób, dotykając głową do rąk prawie że, w sensie bardzo mocno wychylając górną część ciała, zauważycie, że jesteście w stanie mniej pochylać motocykl, bo masa Waszego ciała pracuje na to, że odprostowujecie motocykl, a motocykl dalej skręca. Przesuwacie środek ciężkości motocykla do wewnętrznej strony zakrętu. Daje to dużo większą przyczepność i pozwala na płynniejszą jazdę. Drugim etapem jest przesunięcie dupy. I bez sunięcia tyłeczka nie będzie kolaneczka. Nie da się tego połączyć. Teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby ta dupa zjechała całkowicie poza siodło.
zacznijcie od jednego pośladka, żeby ten jeden pośladek najpierw się wychylił i jeszcze naprawdę nie musicie nawet otwierać nogi. Po prostu okaże się, że przesunięcie górnej części ciała i dolnej części ciała pozwala na jeszcze pogłębienie tego ruchu i znowu będziecie kręcić kółka i ósemki i zauważycie, że tą ósemkę i to kółko jesteście w stanie robić przy prawie pionowym motocyklu, wisząc obok niego, przy pełnej przyczepności, bez właściwie większego stresu. I to jest ten etap, kiedy myślę, że moglibyście spróbować otworzyć tą nogę. I teraz, żeby tą nogę możecie sobie po prostu otworzyć i też prawdopodobnie dotkniecie prędzej czy później kolanem ziemi, natomiast też się nie skupiajcie na tym, żeby za wszelką cenę dotknąć. Nie przechylajcie tego motocykla na siłę. Mi zajęło to 2 lata i też to była dla mnie taka bardzo mocna bariera i rozmawiałem z trenerami i Hermes mi powiedział: przestań skupiać się na tym kolanem, po prostu jedź swoje. My jeździmy akurat na Modlin, gdzie tych zakrętów jest sporo i w pewnym momencie te kolana zaczną same wychodzić. I chłop miał rację. W pewnym momencie po prostu przyszurałem kolankiem i potem stało się to rzeczą naturalną. Na tym konkretnym zakręcie mogłem to powtarzać i ta powtarzalność jest kluczem do sukcesu. Jeżeli popełniacie błędy i powtarzacie je, to się niczego nie nauczycie. Jeżeli widzicie, że Wam nie wychodzi, musicie wprowadzić jakąś drobną zmianę, żeby wyjść z tej sytuacji. I mi to bardzo pomogło, kiedy już wiedziałem, że wszystkie aspekty są zrobione, a reszta to jest tylko kwestią pochylenia motocykla, a ja się nie mogłem przełamać. Jest kilka niuansów, kiedy już będziecie bardzo blisko kolana, albo kiedy będzie Wam to kolano wychodziło, ale nie będziecie się czuli z nim pewnie. I te niuanse to jest pochylenie pozycji, nieprostowanie rąk i układ stóp. Układ stóp, nie ustawiajcie stopy za wszelką cenę na krawędzi podnóżka. To na pewno pomaga, ale nie jest to właściwa pozycja. Jeżeli lekko zrotujecie biodra w kierunku zakrętu, czyli przesuniecie na Wasze ciało nie w tył motocykla, tylko w bok, jakby lekko rotując biodrami, to okaże się, że zasięg Waszej nogi staje się większy, a noga, która jest na zewnątrz motocykla, tam na górze i nie ma zagrożenia dla tej nogi, że ona się wciągnie pod motocykl, tą nogę możecie mocno zakotwiczyć. Przesunąć ją tak, żeby pięta zaparła się o podnóżek. Da to bardzo mocne zaparcie pomiędzy podnóżkiem a zbiornikiem i tak naprawdę będziecie mogli puścić ręce i wisieć sobie na motocyklu. Oczywiście ja tego jeszcze nie umiem, ale jedną ręką potrafię. Ale nie ma w ogóle potrzeby naciskania na kierownicę i trzymania tego motocykla kurczowo rękami. To wszystko dzieje się za pośrednictwem tego właśnie zakotwiczenia nogi o zbiornik i stopy o podnóżek. I chyba to by było na tyle. Jakby reszta jest tylko konsekwencją i powtarzalnością. W prawych zakrętach zwróćcie uwagę na to, żeby te łokcie nie były blisko Was, tylko żeby te łokcie się otwierały, w sensie prawy łokieć. Zwróćcie uwagę na ten chwyt, bo dla mnie to były kluczowe aspekty i apel na sam koniec. Tylko bezpieczne warunki, właściwie zejście na kolano w mieście nie ma sensu. Mogą się zdarzać sytuacje, kiedy będziecie chcieli ominąć przeszkodę, wtedy będziecie wiedzieć, że ruch Waszego ciała może wywołać dużo większe złożenie motocykla i uratowanie Was z tej sytuacji. Możecie też zauważyć, że w momencie, kiedy jesteście na kolanie, możecie podnieść motocykl dodając gazu. Kiedy ten prześwit się skończy i podnóżek ma takie małe śrubeczki, w niektórych motocyklach większe śrubeczki, jeżeli one trą o asfalt, to znaczy, że jesteście już na granicy jakby tego, co inżynier przewidział dla tego motocykla, jeżeli chodzi o kąt pochylenia. I oczywiście też są ludzie, którzy mówią: wykręćcie to natychmiast, bo da się lepiej. To jest kwestia ciśnienia, opon, kocy. Na pewno się da i zawodnicy przechodzą te limity zdecydowanie dalej, ale w motocyklu cywilnym jakby ja nie widzę w tym sensu. Ale jeżeli już poczujecie, że slidery na Waszych stopach lub na butach w sensie, albo te śrubeczki i podnóżeczki zaczynają się cofać, to możecie lekko dodać gazu lub lekko odprostować pozycję, ale też pamiętajcie, że wypchnięcie kierownicy od strony zakrętu spowoduje podcięcie motocykla, więc musicie to zrobić w lekko inny sposób, w sensie musicie zmienić położenie Waszego ciała, żeby motocykl się odprostował, bez nacisku na kierownicę. No życzę Wam samych sukcesów, liczę na to, że będziecie trenować i próbować. Mityczne kolano nie jest nikomu do niczego potrzebne i chciałbym, żeby to wybrzmiało po raz kolejny. Jest to fajna rzecz, fajny gadżet, można pojechać na track day i rzeczywiście tą technikę potem sobie szlifować i wcześniej wychodzić na gaz, później opóźniać hamowanie, bo motocykl jest bardziej spionizowany i przyczepność opon jest większa. Jeżeli macie jakieś pytania, służę pomocą. Pamiętajcie też, że wszystko, co robicie na własną odpowiedzialność. Ja jestem tylko osobą, która opowiada Wam historię, jak u mnie ten proces przebiegał.
No, życzę zdrowia i słodyczy, pozdrawiam i widzimy się w następnym filmie.